W dzieciństwie uznawano go za cudowne dziecko. W wieku 21 lat musiał opuścić Polskę i nigdy nie wrócił do domu. Prawie połowę życia spędził w Paryżu, ale jego muzyka pozostała do głębi polska. Fryderyk Chopin to ceniony na całym świecie przedstawiciel polskiego romantyzmu. Jego twórczość skupia się na jednym instrumencie. W komponowaniu na fortepian doszedł do mistrzostwa. Nazywany jest poetą fortepianu, a jego twórczość rozbrzmiewa na salach koncertowych całego świata. Pochodził z Żelazowej Woli. Dzieciństwo i młodość spędził w Warszawie, później emigrował do Paryża. Jego rodzice, Justyna i Mikołaj, wcześnie dostrzegli talent syna i zagwarantowali mu edukację muzyczną u Wojciecha Żywnego. W wieku 8 lat dał pierwszy publiczny koncert, ale mimo że był postrzegany jako cudowne dziecko, nie popsuło mu to dzieciństwa. Jako dziecko wakacje spędzał na wsi. Tam miał okazję poznać polską muzykę ludową. Polonezy, mazury, oberki, kujawiaki, które tam słyszał, zainspirowały jego twórczość. Szczególnie mazurki, które tworzył przez całe życie. Kompozycji uczył się w Szkole Głównej Muzyki u Józefa Elsnera. Już wtedy, kiedy miał 16 lat, dostrzeżono jego wybitny talent pianistyczny i zupełnie zwolniono z lekcji fortepianu, pozwalając mu studiować jedynie kompozycję. Był wybitnym pianistą i tworzył niemal wyłącznie na fortepian. Na początku kariery stworzył kilka utworów z towarzyszeniem orkiestry, między innymi 2 koncerty fortepianowe. Poza tym popełnił kilkanaście pieśni, jednak filarem jego twórczości są dzieła na fortepian solo. W wieku 21 lat wyjechał na tournée po krajach europejskich, z którego do Polski miał już nigdy nie wrócić. Zaczął od Wiednia, gdzie został bardzo dobrze przyjęty, później przez Pragę pojechał do Niemiec. Kiedy przebywał w Stuttgarcie, dotarły do niego informacje o wybuchu powstania listopadowego. Sytuacja w kraju uniemożliwiła Fryderykowi powrót do Polski, udał się więc do Paryża. Z powstaniem i jego upadkiem wiążą się etiuda rewolucyjna c-moll oraz scherzo h-moll, w którym przemycił kolędę Lulajże Jezuniu. W Paryżu wspierali go przyjaciele Julian Fontana, Wojciech Grzymała i Jan Matuszyński. Chopin uczestniczył w życiu polskiej wielkiej emigracji. Wspierał też finansowo Towarzystwo Politechniczne założone przez Józefa Bema. Oprócz tego przyjaźnił się z muzykami Ferencem Lisztem i Hektorem Berliozem. Kilkakrotnie spotkał się z Felixem Mendelssohnem i Robertem Schumannem. Wszyscy byli mniej więcej rówieśnikami. Utwory Fryderyka bardzo lubiła grywać Klara Schumann, a Robert Schumann uwiecznił postać Chopina w cyklu Karnawał. Po recitalu Chopina Robert napisał w swojej gazecie: „Panowie, czapki z głów, oto geniusz”. Sam Chopin nie doceniał jednak muzyki Schumanna. Ferenc Liszt chętnie wykonywał jego etiudy. Fryderyk twierdził, że Liszt gra je lepiej niż on sam. 2 cykle etiud napisane przez Chopina, opus 10 i opus 25, to nie były zwykłe ćwiczenia techniczne, ale etiudy koncertowe, arcydzieła łączące wymagania techniczne z piękną formą. Krytyk muzyczny Ludwik Rellstab stwierdził natomiast, że na tych etiudach można sobie jedynie połamać palce.
dając lekcje fortepianu i sprzedając wydawcom swoje utwory. Niechętnie za to dawał koncerty dla dużej publiczności, co spowodowane było prawdopodobnie jego stanem zdrowia. O wiele bardziej wolał muzykować w małym gronie przyjaciół. Chopin nigdy się nie ożenił. W latach młodzieńczych zakochany był w śpiewaczce Konstancji Gładkowskiej, której poświęcił koncert fortepianowy F-moll. Niestety Fryderyk wyjechał z Polski i nigdy do Polski nie wrócił. W Paryżu w wieku 26 lat ponownie się zakochał, a nawet zaręczył z Marią Wodzińską. Może nawet by coś z tego było, ale rodzina Marii sprzeciwiła się małżeństwu ze względu na chorobę Fryderyka. Rok później poznał Aurorę Dudevant, pisarkę wydającą pod pseudonimem George Sand. Byli parą ponad 10 lat. Razem podróżowali na Majorkę i na południe Francji, a letnie wakacje spędzali we wiejskiej posiadłości Aurory w Nohant. Przebywając na Majorce, Chopin napisał 24 preludia wzorowane na twórczości Bacha. Tam właśnie powstało m.in. preludium Des-dur, nazywane deszczowym. Najpewniej dlatego, że zamiast wymarzonych kąpieli słonecznych, para musiała ciągle chować się przed deszczem. Te wakacje miały wyleczyć Chopina z nieustannego kaszlu. Niestety stało się wręcz odwrotnie i z Majorki wrócił w jeszcze gorszym stanie. Prawdopodobnie zmarł na gruźlicę. Od dziecka był słabego zdrowia. Podczas pobytu w Paryżu kilkakrotnie pojawiały się pogłoski o jego śmierci. Ostatecznie bardzo osłabiła go podróż do Szkocji, po powrocie z której zmarł w Paryżu. Jego siostra Ludwika przemyciła jego serce do ojczyzny w słoiku. Chopin został pochowany na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu, mimo że kompozytor zawsze chciał wrócić do ojczyzny, choćby na wieczny spoczynek. Dlatego też potajemnie Ludwika przewiozła urnę z sercem kompozytora do Polski. Ostatecznie serce zostało wmurowane w ścianę kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Chopin jest najbardziej rozpoznawanym polskim kompozytorem. Niesłychanie popularny jest w Japonii i w Chinach. O Fryderyku powstały liczne filmy dokumentalne i biograficzne. Stał się bohaterem gry na PlayStation Eternal Sonata. Najważniejszym wydarzeniem związanym z Chopinem jest organizowany co 5 lat międzynarodowy konkurs chopinowski. Śledzony jest przez widzów z całego świata niemalże jak Igrzyska Olimpijskie. Niedawno Netflix stworzył anime Piano no Mori opowiadające o chłopcu, który chciał wziąć udział w konkursie chopinowskim.